Witam! Zapraszam na puszysty i delikatny sernik z leciutkim jak puch musem z brzoskwiń i z orzeźwiającą galaretką. Doskonałe połączenie smaków sprawia, że ten sernik jest przepyszny. Dosłownie rozpływa się w ustach. Jestem pewna, że gdy go upieczesz, zaskoczysz Twoich bliskich. Nowych widzów zachęcam do zasubskrybowania kanału i oczywiście czekam na łapki w górę od tych, którzy uwielbiają pyszne ciasta. A teraz przepis. Najpierw zrobimy ciasto na spód. Oto składniki. Ciasto możemy zrobić mikserem planetarnym lub ręcznym lub na stole. Jest bardzo proste do zrobienia. Wystarczy wymieszać wszystkie składniki. Do misy miksera wsypujemy niepełną szklankę przesianej mąki, 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia. Dodajemy 100 g zimnego, ale nie twardego masła. Mieszamy płaską końcówką robota, mieszadłem. Miksujemy na średnich obrotach, robimy mokry piasek, żeby nie było suchej mąki. Następnie wlewamy 1 jajko. Wsypujemy 5 płaskich łyżek cukru, 70 g, szczyptę soli. Można też dodać 1 łyżeczkę ekstraktu waniliowego lub wanilinę. Miksujemy krótko, na średnich obrotach, tylko żeby składniki się połączyły. Wyłączamy mikser. Ciasto wyłożyłam na papier do pieczenia. Pod spodem jest dno od tortownicy rozpinanej o średnicy 24 cm. Ciasto szybciutko rozprowadzamy, aby otrzymać kółko mniej więcej wielkości tortownicy. Tak przygotowany spód razem z papierem i spodem foremki wkładamy do lodówki, aby stwardniało. Po około godzinie wyciągamy spód z lodówki. Teraz delikatnie nakładamy i zamykamy rant tortownicy. Rozkładamy delikatnie ciasto, aby dokładnie wypełnić całe dno tortownicy. Jeżeli ciasto jest zbyt twarde, czekamy chwileczkę, aż zmięknie. Ciasto dziurkujemy widelcem i wkładamy do gorącego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 175 stopni przez 15 minut na środkowej półce piekarnika góra-dół. Po upieczeniu ciasto wyciągamy z piekarnika i studzimy. Ja moje ciasto robię dzień wcześniej. Następnego dnia zrobię masę serową i mus, czyli pracę rozkładam na 2 dni. A więc następnego dnia rano przygotowujemy masę z twarogu i mascarpone. Oto lista składników. Wszystkie powinny być w temperaturze pokojowej. Masę można również zrobić mikserem ręcznym. Do misy wkładamy zmielony twaróg tłusty lub półtłusty, 600 g. Dodajemy odsączone mascarpone, 250 g. Wsypujemy 3/4 szklanki drobnego cukru, cukier waniliowy lub ekstrakt waniliowy. Wsypujemy 1,5 łyżki skrobi ziemniaczanej, około 20 g. I na koniec wlewamy 3 duże jajka. Miksujemy na średnio szybkich obrotach, płaską końcówką, czyli mieszadłem. Nie należy napowietrzać masy serowej. Wystarczy tylko dokładnie połączyć wszystkie składniki. Gotową masę przekładamy na podpieczony spód. Masę wyrównujemy. I sernik wkładamy do gorącego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 160 stopni na dolnej półce, góra-dół. Pieczemy przez 50 minut. Potem wyłączamy piekarnik i tak zostawiamy ciasto na 15 minut. Potem uchylamy drzwiczki i zostawiamy ciasto do wystudzenia. Sernika nie wkładamy do lodówki. Teraz przygotujemy pyszny mus z brzoskwiń z puszki.
Zaczniemy od pokrojenia odsączonych brzoskwiń 500 gramów. Wlewamy 1 łyżkę soku z cytryny. Wsypujemy 100 g cukru, pół szklanki. Wlewamy 2 łyżki wody. Teraz blendujemy brzoskwinie na gładkie puree, które musimy podgrzać na średnim ogniu. Kiedy mus zacznie pykać, wyłączamy gaz. Na boku podgrzewamy także 1/3 szklanki, 80 g wody. Kiedy pojawią się pierwsze bąbelki, wyłączamy gaz i gorącą wodą zalewamy żelatynę 12 g, 1 łyżka. Mieszamy dokładnie. Żelatyna musi być idealnie rozpuszczona i płynna. Do gorącego puree wlewamy żelatynę i mieszamy, żeby wszystko się idealnie połączyło. Jeżeli zauważymy grudki, musimy przez chwilę podgrzać wszystko na małym ogniu. Teraz odstawiamy puree do wystudzenia. Kiedy jest już lekko letnie, zaczynamy ubijać 300 g śmietany, która jest w lodówce od 12 godzin. Śmietanę ubijamy na szybkich obrotach w zimnej misce. Śmietanę nie ubijamy na sztywno. Musi być gładka, lśniąca i kremowa. Do puree wkładamy palec. Nie powinno nas parzyć. Powinniśmy czuć tylko lekkie ciepełko. Wówczas do puree wlewamy 2 duże łyżki śmietany. Mieszamy rózgą szybko i energicznie. Kiedy śmietana połączy się idealnie z musem z brzoskwiń, wlewamy stopniowo na kilka razy mus do śmietany. Mus do śmietany. Mieszamy energicznie ruchem od dołu ku górze. Przestajemy mieszać, kiedy wszystko jest gładkie i dobrze połączone. Nie mieszamy dłużej, niż jest to konieczne. Mus jest gładki i kremowy. Od razu przelewamy go na sernik w temperaturze pokojowej. Wyrównujemy i wkładamy do lodówki na około 4 godziny. Polecam Ci tortownicę włożyć do foremki, która zmieści się w Twojej lodówce, co ułatwi wkładanie i wyjmowanie ciasta z lodówki. Sernik możemy opcjonalnie polać jeszcze galaretką domową lub kupną. Oto składniki na domową galaretkę z brzoskwiń i syropu. Blendujemy 2 większe połówki brzoskwiń. Wlewamy 100 g syropu z brzoskwiń i wlewamy tyle wody, aby w sumie galaretka ważyła 300 g. Z całości odlewamy teraz 100 g i gotujemy. Kiedy zacznie wrzeć, zalewamy 12 g żelatyny w proszku. Mieszamy, aby żelatyna dokładnie się rozpuściła. Następnie podgrzewamy resztę płynu z 1 łyżką cukru. Teraz wszystko łączymy, mieszamy dokładnie i odstawiamy do ostudzenia. Kiedy galaretka jest już zimna, ale jeszcze płynna, nie zaczęła tężeć, polewamy nią zimny sernik.
Ciasto wkładamy ponownie do lodówki na kilka godzin. Po wyjęciu z lodówki sernik oddzielamy nożem od foremki. Delikatnie zdejmujemy rant. Ciasto pięknie się prezentuje. Można je jeszcze udekorować kawałkami brzoskwiń albo bitą śmietaną, małymi bezikami, według gustu. Sernik z musem brzoskwiniowym i z galaretką pięknie się prezentuje i smakuje wybornie. Jeżeli upieczesz ten sernik, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakował. Smacznego! Ciao, ciao!